Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku The Jagglal Show, programie, w którym ja recenzuję gry i inne rzeczy, a Wy je później kupujecie. Albo nie. Guild Wars 2 to gra, na którą czekały miliony. Na którą czekał praktycznie cały gatunek MMO i czekałem ja. Ponad 5 lat. Ale spokojnie, zacznijmy od początku, czyli od pierwszego Guild Wars, które w 2005 roku w pewien sposób zrewolucjonizowało rynek gier MMO. Gra była oryginalna, ale celowała w nieco inny target niż panujący wtedy niepodzielnie World of Warcraft. Całe doświadczenie płynące z Guild Wars 1 oraz obserwacja rynku pozwoliły na rozpoczęcie prac nad kontynuacją, która w momencie zapowiedzi jawiła się jako wspaniałe, idealne MMORPG. Część z Was powie, że przecież każda gra w założeniach ma być wspaniała, niepowtarzalna, super idealna. To prawda, ale Guild Wars 2 dokonało czegoś niezwykłego. Pomimo przekładania daty premiery, wizja gry była ciągle spójna, a materiały, które wychodziły co jakiś czas, pokrywały się z obietnicami z 2007 roku. W międzyczasie swoją premierę miały takie killery jak Star Wars The Old Republic, Warhammer Online czy Age of Conan. Wszystkie te produkcje naśladowały w mniejszym lub większym stopniu WoWa, w nadziei, że dzięki znanemu uniwersum zgromadzą wokół siebie rzesze fanów. Co w takim przypadku zrobili ludzie z ArenaNet? Praktycznie to samo, co w przypadku pierwszej części Guild Wars. Na nowo zdefiniowali gatunek, zamiast konkurować z istniejącymi kolosami. Dobra, ale zajmijmy się samą grą. Rozgrywka na pierwszy rzut oka wygląda raczej standardowo. Biegamy po mapie, robimy questy, zabijamy potwory, wybieramy się gdzieś z grupką znajomych do jakiegoś lochu, zbieramy surowce, wytwarzamy przedmioty, zarabiamy czy walczymy na arenach. Wyróżnia się chyba tylko tryb World vs. World, ale o nim później. Guild Wars 2 nie zmienia założeń gatunku, a jedynie konsoliduje wszystkie elementy składające się na spójną całość, która została od podstaw ponownie zaplanowana. Dlatego na przykład z systemu questów usunięto wymóg rozmowy w celu zatwierdzenia zadania lub otrzymania nagrody, a jako główne źródło punktów doświadczenia funkcjonują dynamiczne wydarzenia. Działają one jak wabik dla wszystkich graczy w danej lokacji. Natychmiast zbiega się kilkudziesięcioosobowa załoga, która w sekundę po wykonaniu zadania rozbiega się do swoich zajęć. Powodem tego jest chyba największa zaleta Guild Wars 2, czyli brak rozdzielenia punktów doświadczenia. Nieważne, czy potwora bije 2 czy 200 graczy. Każdy dostaje tyle samo punktów doświadczenia i dodatkowo łup. Koniec z zasadą kto pierwszy, ten lepszy. W Guild Wars 2 każdy jest zwycięzcą. Potęguje to system osiągnięć i nagród za każdą czynność dostępną w grze. Zabicie potwora plus 50 exp, wydobywanie surowców plus 100 exp, uratowanie kolegi plus 200 exp, wysikanie się pod drzewem 1000 exp. Ten system był już obecny w innych produkcjach, ale dopiero tutaj zastosowano go do praktycznie każdej czynności. Natomiast endgame, czyli zawartość, która w innych grach jest dostępna dopiero po uzyskaniu maksymalnego poziomu doświadczenia, tutaj towarzyszy graczom od samego początku. Wszystko, co gra ma do zaoferowania w temacie player versus player, można wypróbować już od pierwszego poziomu doświadczenia. Jedynie specjalne podziemia dla 5-osobowych grup graczy odblokowywane są mniej więcej co 10 poziomów. Żeby tego było mało, Guild Wars 2 jest tak bardzo hipsterskie, że zamiast podbijać przez tworza za pomocą skrzydeł lub latających mountów, postawiono na świat podwodny. Wejście do zbiornika z H2O związane jest z wymianą sprzętu na Aqualung oraz jakąś broń w postaci harpuna, dzidy lub trójzęba. W końcu przyszedł czas na tryb World vs. World, w którym przez 2 tygodnie 3 serwery walczą ze sobą na wielkiej mapie o surowce, fortyfikacje i punkty oczywiście. Nie trzeba jednak spełniać żadnych restrykcyjnych wymagań, ponieważ każda nowa postać może od razu wskoczyć w wir walki właśnie w tym trybie. Szkoda tylko, że możliwości teleportacji na tej wielkiej mapie są tak bardzo ograniczone i po śmierci droga powrotna na pole bitwy może trwać dłużej niż sama walka. Z drugiej strony może właśnie tak miało być i twórcy chcieli, aby gracze lepiej planowali swoje działania, a nie bezmyślnie rzucali się w wir walki.
Tryb PvP jest zgoła inny. Tutaj każdy gracz jest równy pod względem wyposażenia i posiadanych skilli, więc liczy się tylko refleks i dobra taktyka. Mecze rozgrywane są na 4 różnych mapach. Pierwszy team, który uzyska 500 punktów, wygrywa. To właśnie tryb PvP jest chyba najbardziej podobny do tego, co oferowała pierwsza część Guild Wars. Walka oparta jest o 3 filary: skille, uniki i odpowiednią taktykę. Oczywiście spamując jednym skillem można coś tam ugrać, ale dopiero po poznaniu własnej postaci, jej umiejętności i wybraniu własnego stylu gry zaczyna się prawdziwa zabawa. Grając moim złodziejem bardzo często przełączam się pomiędzy krótkim łukiem i 2 sztyletami. Dzięki temu ograniczenie do 5 stałych skilli dla danego typu broni jest zrozumiałe. Po prostu trzeba znaleźć swój styl rozgrywki i nie trzymać się kurczowo tylko jednego typu uzbrojenia. W trakcie walki warto pozostać w ruchu i używać funkcji uników. Bardzo często ratuje to życie. Gdyby się jednak nie udało, to jeszcze nic straconego. Każdy gracz przed śmiercią najpierw otrzymuje status rannego. Może być wtedy wskrzeszony, uleczony przez innego gracza, albo za pomocą specjalnych 4 skilli i pewnej dozy szczęścia uratować się sam. Guild Wars 2, jak sama nazwa wskazuje, posiada również system gildii, które swoją moc pokazują dopiero w trybie World vs World. Fajną rzeczą jest to, że każdy gracz może należeć do kilku gildii naraz i jedynie zmieniać, którą aktualnie reprezentuje. Przyjazny obraz Guild Wars 2 psuje nieco brak funkcji bezpośredniej wymiany przedmiotów. Jedynym sposobem jest wysyłka przedmiotów pocztą. Jednak nigdy nie będziemy pewni, czy kontrahent wyśle obiecane towary. Natomiast co do systemu mikrotransakcji, oczywiście najlepiej, kiedy nie ma żadnego item shopu. Ale z czegoś ta gra musi się utrzymywać. Zresztą gra jest tak skonstruowana, że nawet najbardziej epicki, najdroższy przedmiot nie zmieni balansu rozgrywki. Na koniec zostawiłem sobie stronę audiowizualną i techniczną. Tyria jest wielgachna i super zróżnicowana. Każdy obszar jest bardzo dobrze przemyślany i płynnie łączy się z pozostałymi. Najbardziej zachwyca jednak design lokacji oraz projekt gry od strony artystycznej. Nawet interfejs wygląda, jakby został namalowany farbami. Do tego jak zawsze ultra zajebisty soundtrack Jeremy'ego Soul, który tylko pogłębia ten artystyczno-patetyczny klimat. Gra imponuje dopracowaniem, chociaż w pierwszych tygodniach po premierze występowały pewne problemy z questami oraz z domem aukcyjnym. Natomiast ogólna optymalizacja została znacznie poprawiona względem tego, czego można było doświadczyć podczas beta testów. I w tej chwili chyba tylko tryb World vs World może sprawiać pewne problemy na średniej klasy maszynach. Pomysłowo rozwiązano także kwestię kolejek, których nie ma. Po prostu jeżeli serwer jest pełny, gracz zostaje wysłany na drugi zapasowy serwer i może kontynuować swoją przygodę. Czas na werdykt. Guild Wars 2 otrzymuje ode mnie ocenę 10 na 10. Głównym powodem najwyższej możliwej noty w tym programie jest to, że ArenaNet dotrzymała obietnic złożonych 5 lat temu. Brak abonamentu, wiele dróg rozwoju, różne tryby gry i wielki świat, który każdy gracz z przyjemnością będzie zwiedzał. Tym bardziej, że każda czynność jest w jakiś sposób nagradzana. Guild Wars 2 to gra, która po prostu nie zawodzi. Subscribe